Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj udajemy się na zwiedzanie świątyni literatury w Hanoi. Została ona wybudowana w 1070 roku przez króla Ly Tang-tonga ku czci chińskiego filozofa Konfucjusza. Na początku pełniła rolę religijną, natomiast po kilku latach zaczęła być miejscem edukacyjnym. Powstał to pierwszy w Wietnamie Narodowy Uniwersytet. Początkowo w tej uczelni kształcono książęta i synów szlacheckich. Później przekształcono ją w Szkołę Synów Narodu, a następnie rozwinęła się w Narodowe Centrum Oświatowe. Widzimy teraz główną bramę świątyni literatury. Jest to brama trojga drzwi. Zmierzamy teraz do wielkiej środkowej bramy Dai Trung Mon. Kolejna z bram w świątyni literatury, Hu Van Kak, do której się zbliżamy, stała się symbolem kulturalnym Hanoi. Jej wizerunek znajduje się na banknocie o nominale 100 000 wietnamskich dongów. Jest to tak zwany pawilon konstelacji literatury z 3 zadaszonymi łukami symbolizującymi przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. W środkowej części placu widzimy tak zwaną studnię niebiańskiej przejrzystości, a po bokach ustawione w rzędach stelle. Studia trwały od 3 do 7 lat i nauczano administrację, politykę, historię Chin, literaturę, poezję i etykę, a wszystko w duchu konfucjanizmu. Podręczniki były w języku wietnamskim oraz chińskim. Najważniejsze było wyuczyć się na pamięć konfucjańskich pism i nie było miejsca na własne interpretacje. Na koniec edukacji przeprowadzane były bardzo trudne egzaminy, czego dowodem jest liczba 2313 uczniów, którzy w ciągu całego istnienia uniwersytetu, czyli 7 wieków, zdali egzaminy. Składały się z 5 części i trwały kilka miesięcy, a efektem był tytuł doktora. Na przykład w 1733 roku na 3000 uczniów egzamin zdało zaledwie 8. W nagrodę z danego egzaminu nazwiska studentów wyryte zostawały na kamiennych stellach niesionych przez żółwie, które uznawane są za symbol mądrości i długowieczności. Ze 116 tablic do dziś zachowały się 82. Przechodzimy teraz przez bramę Dai Tan, bramę Wielkiego Sukcesu, otwierającą obszar kultu Konfucjusza. Ach, jakie piękne bonsai! Dotarliśmy do rozległego dziedzińca wyłożonego płytkami Bat Trang, prowadzącego do sanktuarium Dai Tan. Ale my teraz zobaczymy, co dzieje się w bocznych pawilonach. Đây, đi đi cậu. Nghe đợi đã. Biết đi nào bố, tay nó tiền. Có thể xử lý hộ à? Là tăng qua đạt được liên tiếp. Nhưng mà còn một cái con đây là hoa này thì
Con ấn mạnh vào. Đúng rồi. Ấn càng mạnh càng có phúc nhiều, ấn mạnh vào. Nước đấy. Người à? Con đã chọn được chữ gì chưa? Con nhắc thẳng lên. Đẹp quá. Thôi, chữ này của con chắc không phải chỉnh gì nữa rồi. Cháu tên là gì? Kim Chi. Con đang ở trong con miếu. Con đang ở trong con miếu. Na uczelni nie mogły studiować kobiety, a wiek uczących nie odgrywał żadnej roli. Najmłodszym pierwszym doktorem jest Nung Hin. Tytuł ten uzyskał w 1247 roku w wieku 13 lat. Najstarszym jest Kuan Dong Dan. Tytuł ten uzyskał w 1634 roku w wieku 68 lat. Każdy, komu udało się pozytywnie zdać egzaminy, miał zapewnioną dożywotnią pozycję i miejsce pracy w administracji państwowej. Zasady, którymi kierowała się uczelnia, przede wszystkim dotyczyły lojalności, harmonii, wiedzy i dominowały przez cały okres jej funkcjonowania aż do momentu zamknięcia na początku XIX wieku. Tutaj za domem ceremonii znajduje się sanktuarium Dai Tan. Sanktuarium jest miejscem kultu Konfucjusza i jego 4 najbliższych uczniów.
Now I would like you to have your own time. Anybody who would like to ride back, we're gonna meet here in 20 minutes. Okay, anybody who would like to go back on the camp, anybody who would like to walk, we'll see you later. Piąty dziedziniec, na którym niegdyś stał uniwersytet, został zrekonstruowany po tym, jak w 1946 roku Francuzi zbombardowali go. Anh thử ăn kem đi nhỉ? Tutaj widzimy ołtarz poświęcony Hu Van An, rektora Świątyni Literatury w Hanoi. Pierwsze piętro to miejsce ku czci słynnego nauczyciela Świątyni Literatury Hu Van An. Oprócz tego jest to również miejsce ekspozycji Świątyni Literatury oraz wietnamskiej edukacji konfucjańskiej. Poza tym ukazuje historię powstania i rozwoju Świątyni Literatury. Drugie piętro jest miejscem kultu cesarzy, którzy zbudowali Świątynię Literatury w Hanoi i przyczynili się do konfucjańskiej edukacji w Wietnamie.
Na tym kończymy nasz spacer w świątyni literatury, ale na tym nie koniec naszej podróży. Zachęcam do pozostawienia lajków oraz komentarzy. Zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału oraz kliknięcia na dzwoneczek, aby na bieżąco oglądać następne odcinki z tej serii. To są chyba ćwiczenia